Witajcie. Skoro oglądacie ten film, oznacza, że tak jak mnie, chodzi Wam po głowie remont tarasu lub balkonu z wykorzystaniem deski kompozytowej. Gratuluję odnalezienia w gąszczu internetu filmu, w którym porównuję i sprawdzam deskę tarasową polskiego producenta Prodek z jej marketowym odpowiednikiem chińskiej produkcji. No to do dzieła. Przyjechałem specjalnie na Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, aby spotkać się z panem profesorem Kucielem. Autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom badania właściwości mechanicznych przy obciążeniach zmiennych, pan profesor prowadzi też wykłady z zakresu wytrzymałości materiałów, polimerów kompozytowych, przetwórstwa polimerów, a także materiałów inżynierskich. Co ciekawe, dziś razem z panem profesorem przeprowadzimy testy. Testy na dwóch deskach kompozytowych polskiej firmy Prodek i jej tańszego odpowiednika. Zapraszam. Proszę. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Bardzo dziękuję, że będzie mi pan pomagał w eksperymentach. Jest mi bardzo przyjemnie. Będziemy razem badać deski. Jestem ciekaw, która z nich jest najlepsza po wielu latach. Zapraszam do laboratorium. Za panem. Panie profesorze, co to za miejsce? Czuję się trochę jak na statku kosmicznym. Jak z powieści Lema. Niech zgadnę. Będziemy badać ścieralność, czyli stopień zużycia. Brawo za techniczny żargon. Będziemy badać zużycie wskutek ruszania butami czy przesuwania mebli. I ciężkich doniczek. Doniczek przede wszystkim. Ale doniczki to jest chyba największa zmora każdego tarasu, co? Niewątpliwie. Zakładamy próbkę w uchwycie maszyny do badania zużycia, obciążamy ją siłą 1 kg i będziemy badać zużycie na drodze 100 metrów. Panie profesorze, wyniki tego testu są bardzo jednoznaczne. Jeśli chodzi o tańszy marketowy zamiennik, a właściwie odpowiednik, no cóż, tu z tej deski właściwie nic nie zostało. Jeśli chodzi o Prodek, tu ślady zużycia są bardzo delikatne. To dlatego, że została wykonana z kompozytu na osnowie polichlorku winylu, materiału znanego od lat i wykorzystywanego na przykład do produkcji okien. A to? To komora starzenia. Dzięki niej w spieszonym tempie będziemy mogli porównać, jak zachowują się deski polskiego producenta Prodek w porównaniu z ich tańszymi odpowiednikami. Panie profesorze, a jak bardzo przyspieszony jest to proces? W 41 dni, czyli 1000 godzin, mamy starzenie odpowiadające 5 latom użytkowania w atmosferze. Rozumiem, czyli po 41 dniach, czy też za 1000 godzin zobaczymy efekty naszego eksperymentu, tak? Dokładnie tak. Nie będziemy tyle czekać, w takim razie zapraszam do laboratorium na dalsze badania. Za panem. Panie profesorze, a co badamy w tym laboratorium? Tu jest laboratorium badania wytrzymałości materiałów i tu będziemy badać udarność metodą Sharpiego, wytrzymałość na zginanie oraz zmęczenie. To co? Może zacznijmy od udarności. Proszę bardzo. Po pierwsze, przepraszam za takie pytanie laika, ale co to takiego i co udarność nam pokazuje? Udarność według Sharpiego określa nam odporność materiału na uderzenia dynamiczne. Na przykład upadek butelki na deskę czy doniczki podczas wiatru. Czyli to są takie bardzo typowe urazy dla desek tarasowych i chciałby się powiedzieć fajnie, żeby nasza deska dobrze zdała ten test. Zdecydowanie tak. To trudny test dla materiałów. Mogę ja? Proszę bardzo. Czyli tak, zacznijmy od tej najpierw deski marketowej, tańszej. Umieszczamy ją pomiędzy podporami. Zwolnić blokadę. Wynik deski marketowej to 0,089 Joule. Deska Prodek. Chwila prawdy dla deski Prodek. No to uwaga. Panie profesorze, 0,148 Joule. To prawie 2 razy lepszy wynik niż dla desk z marketu. Czyli punkt dla Prodeku. Zdecydowanie tak. Znacznie wyższa odporność na uderzenia. Pora na wytrzymałość, tak? Tak, wytrzymałość na zginanie. To badanie pozwoli nam na określenie, jak wytrzymała jest na zginanie deska położona pomiędzy legarami, czyli na najczęstsze obciążenia, jakie występują na deskach. Proszę włożyć pierwszą deskę pomiędzy podpory maszyny. Dobrze, czyli zaczynamy od wersji tańszej. No to zobaczmy, ile wytrzyma.
Co pokazuje monitor? 100 kg obciążenia pomiędzy tymi dwoma punktami. 200 kg przekroczyliśmy. 300 kg. Deska się ugiła. I wracamy do punktu początkowego. Proszę spróbować przełamać. Jak widać, z łatwością Bez problemu. się rozeszło. Proszę w takim razie założyć drugą deskę. Czas na prodek. No dobra. I rozpoczynamy test. 100 kg, 200 kg, 300 kg. No, deska ta poprzednia już pękła przy tym obciążeniu. 500 kg, 600 kg, 700 kg. Wow. No i pękła. Wiem, panie profesorze, każda deska kiedyś pęknie, ale jak to się stało, że ta wytrzymała zdecydowanie większy nacisk, a tym samym wytrzymała dłużej niż ta tańsza? Przyczyna leży w technologii wytworzenia. Deska Prodeku wytwarzana jest w technologii ekstruzji, czyli wytłaczania kompozytu polichlorku winylu z włóknem drzewnym, a deska tańsza wytwarzana jest w technologii koekstruzji, czyli współwytłaczania różnych gatunków polietylenu wysokiej gęstości. Stąd widzimy na przekroju różnego rodzaju rozwarstwienia, podczas gdy przekrój deski z polichlorku winylu z włóknem drzewnym jest jednorodny również co do barwy. Polichlorek winylu, czy z tego przypadkiem nie robi się okien? Tak, dokładnie. Stąd mamy długą tradycję technologiczną i potrafimy zrobić wyroby o znakomitej jakości i trwałości. Dodatkowo polichlorek winylu jest materiałem trudnopalnym, natomiast polietylen wysokiej gęstości pali się bardzo dobrze. No tak, to kolejna zaleta. Panie profesorze, mówił pan, że czekają nas w tym laboratorium 3 testy, czyli został nam jeszcze jeden. Dokładnie tak. I tu pana zaskoczę. Ten trzeci test zrobimy na tej samej maszynie, natomiast będziemy robić to cyklicznie. Będziemy wymuszać siłę w funkcji czasu. I w ten sposób poddamy to obciążeniom zmiennym. I tu się popiszę mądrym słowem, to jest test na zmęczenie, tak? Dokładnie. Panie profesorze, wiem, że męczę, ale muszę. Taką mam tutaj rolę. Na czym będzie polegał test na zmęczenie? Test na zmęczenie będzie polegał na zadawaniu desce cyklicznym obciążeniom w zmiennym czasie. Będziemy ją obciążać do poziomu 300 kg, a następnie odciążać do 50 kg. I tak przez 50 cykli albo więcej, jeśli będzie trzeba. Mówiąc krótko, kto wytrzyma dłużej, ten wygrywa. Ten wygrywa. Zacznijmy od tej tańszej. Dobra? Do takiej deski 300 kg to bardzo dużo, dlatego że przy wytrzymałości statycznej wytrzymywała nam 320-315 kg, więc wydaje mi się, że tych cykli będzie kilka. Rozumiem. No tak, ten charakterystyczny dźwięk. 4 cykle. No okej, wszystko jest jasne. Czyli tańsza deska wytrzymała 4 cykle przy obciążeniu od 50 do 300 kg. Dokładnie tak. Dobrze, to teraz czas na rodek. O, idealnie. I zadajemy na razie to samo obciążenie. No tutaj mogę się założyć, że będziemy musieli zwiększyć obciążenie dwukrotnie. Do 600? Do 600. No dobrze, dajmy szansę, bo ta Zróbmy 20 ta cykli. wytrzymała 5, tak? 4. 4. Myślę, żeby dłużej nie trzymać też naszych widzów w niepewności, może zatrzymajmy ten test i rzeczywiście zwiększmy obciążenie do 600 kg. Już mamy 2-3 cykle. Już jest nieźle. A jakie ugięcie? Ugięcie jest 2 mm i 0,3. Te deski w obciążeniu statycznym wytrzymywały około 700 kg, 750. Dobrze zhomogenizowany kompozyt, jednorodny, daje takie efekty. Czyli tonę. Tonę, tak, to. Czyli mamy zadane obciążenie od 50 kg do 1 tony. No. W pierwszym cyklu przy obciążeniu 1 tona. Dodajmy tylko, że ta deska pękła przy obciążeniu 300 kg w 4. cyklu. Cóż mogę powiedzieć? Dobrze skonstruowana deska. Deska warta polecenia. Panie profesorze, wszystkie testy zaliczone. Wszystkie poza jednym. No tak, ja zapomniałem, że nam się deska w komorze starzeje. Tak, zapraszam po 41 dniach na testy desek po starzeniu, na zginanie i zmęczenie.
Jak to mawia Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Tymczasem bardzo dziękuję i za wiedzę, i za Dziękuję bardzo i do czas. zobaczenia. Do zobaczenia za 1000 godzin albo 41 dni. Minęło 41 dni, w czasie, w których deski były umieszczone w komorze starzenia. Idę sprawdzić wyniki tego testu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Obiecywałem, że powrócę, oto jestem. 41 dni później. 1000 godzin, czyli 5 lat symulowanego starzenia, fotostarzenia termicznego. Jeżeli pan pozwoli, ja już mogę zakończyć Proszę bardzo. nasz test, bo chciałbym w ciszy i spokoju opowiedzieć naszym widzom, a właściwie poprosić pana o to, aby powiedział pan, co działo się przez te 41 dni w komorze starzenia. Przez te 1000 godzin w komorze naprzemiennie zmieniała się temperatura oraz światło. W komorze znajdują się bardzo silne lampy emitujące światło o barwie zbliżonym do światła słonecznego, tylko bardzo dużej mocy. Pozwala to na symulowanie starzenia, fotostarzenia termicznego. Czyli mogę zaryzykować stwierdzenie, że przez te 41 dni tutaj mieliśmy taki klimat środkowoeuropejski z pełnymi zimami, wiosnami, no 4 pory roku, mówiąc krótko. Dokładnie tak, taki klasyczny europejski klimat. Czy mogę? Proszę. Bo już się nie mogę doczekać. Oczywiście nie spodziewam się wielkiej rewolucji, no bo skoro Prodek wygrywał we wszystkich testach, nie sądzę, żeby to było inaczej. Na początku tańsza deska, jeszcze ciepła. No tak, no, Komora działa. komora działa tak, ale przede wszystkim widać, że zmienił się kolor, zmieniła się też troszeczkę faktura, mamy pęknięcia. Lekkie zażółcenia. Tak, no jest to, o czym pan profesor mi mówił, że najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. A zobaczmy, jak wygląda deska Prodek po tych 41 dniach. No, woda bardzo szybko odkleja się od powierzchni. Czy widać ślady użytkowania, ale to jest chyba naturalne, tak? No, nie spodziewałem się, że wyjmiemy zupełnie nową deskę, ale wygląda zdecydowanie lepiej niż jej tańszy odpowiednik. Przede wszystkim decydują o tym testy na zginanie i testy zmęczeniowe. Chodźmy do laboratorium, zrobimy badania desek po starzeniu. Panie Zapraszam. profesorze, pan przodem. Poznaję tę maszynę. Tak, to jest ta sama maszyna, będziemy na niej badać teraz próbki po starzeniu. A, czyli te deski, które wyciągnęliśmy z komory starzeniowej, zobaczymy, jak uginają się, właściwie z jakim naciskiem, tak? I kiedy pękną. Przy jakiej sile obciążającej ulegą zniszczeniu? Proszę spojrzeć, jak popękały w wyniku starzenia. No właśnie, i to jest po tak naprawdę 41 dniach w komorze, to jest mniej więcej tak jakby 5 lat 5 lat użytkowania użytkowania i już w mamy trudnych ślady. polskich warunkach. Tak. No tak. Z tego, co dobrze pamiętam, to ta deska wytrzymała nacisk 320 kg, prawda? Tak. Ta niepostarzona. No to co, zobaczmy, jak poradzi sobie deska postarzona. Jaki mamy nacisk w tej chwili? W tej chwili to jest 25 kg, ale szybko rośnie. O, jest 200, ale widzimy spore ugięcie. Tak. 7,5 mm. To efekt plastyfikacji materiału. I pękła. I pękła przy sile 220 kg, czyli o ponad 100 niższej niż deska. O, proszę zobaczyć. Panie profesorze, wszystko zgodnie z pańskimi przewidywaniami. 320 kg wtedy, a teraz 220 kg, 30% mniej po 5 latach starzenia. no i tak jak pan wcześniej wspominał, pęknięcia, no i ta niejednorodność tego materiału. Ta niejednorodność, jako efekt pewnej koekstruzji i używania odpadów, powoduje mniejszą wytrzymałość desek. Żaden użytkownik deski nie zgodziłby się, żeby wymieniać deskę co 5 lat. No, zdecydowanie. Dobrze, no to czas na drugą deskę kompozytową. Bierzemy deskę Prodek. Tak jest, to jest nasz faworyt. Wtedy to był nacisk na poziomie... 750 do 1 tony. Tak. No to zobaczmy, jak poradzi sobie nasza postarzona deska. 100 kg już mamy. 300 i 2,5 mm ugięcia, tam było 7. 600 kg. Pękła przy 600 kg, czyli i tak 2 razy więcej niż nowa deska kupiona z polietylenu. Widzimy zachowanie dobrej jakości, ciągle widzimy włókna drzewne na przekrojach. I ona tutaj w ogóle nigdzie nie jest Nie ma popękana. żadnych Czyli tak jakby te warunki atmosferyczne, bo tak jak mówię, komora starzeniowa to jest tak jakby 5 lat normalnego 5 użytkowania. lat, gdzie jest bez prawda? przerwy deszcz, bez przerwy świeci słońce, bez przerwy poddawane są zmiannom Ciepło, zimno, wilgoć, zimno, tak. wilgoć. No i rzeczywiście, tu całkiem niezły wynik, nie? 600 kg. Tak, od tamtej było 750 kg było w próbie statycznej, teraz mamy 615, więc ten ubytek jest niewielki.
To jest ubytek rzędu 10%, a nie 30% jak w przypadku tamtej deski. Panie profesorze, został nam ostatni test. Zmęczenie starych desek. Ostatni, ale bardzo ważny, bo on przesądza o możliwościach eksploatacji deski. To co? Zaczniemy standardowo od tej tańszej. Tak jest. Obciążymy go siłą 220 kg, ponieważ taką siłę osiągnęliśmy w przypadku wytrzymałości statycznej. Dobra. Powiem szczerze, ona już po komorze starzenia wygląda tak trochę na zmęczoną i Szczególnie te pęknięcia z boku są całkowicie niedopuszczalne. delikatnie już widać ugięcie. Jaki mamy nacisk? W tej chwili mamy 100 kg. 200 kg. No więc mamy jeden cykl zaliczony. W trzecim cyklu, przy 200 kg. Nie ukrywajmy, bardzo szybko. No ale w sumie też nie spodziewaliśmy się niczego więcej, prawda? No i rzeczywiście jest wszystko to, o czym Pan wspominał. No dobrze. Proszę teraz włóżmy deskę Prodeku. Przypominam, że ona wytrzymała przy obciążeniu statycznym starzona 750 kg. Okej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Jeszcze troszeczkę, poproszę. Idealnie, już. I teraz musimy ustawić siłę. Ja proponuję na początek 700 kg. Trzeba przyznać, że ona bardzo dobrze wygląda po tej komorze starzenia. To znaczy, widać oczywiście ślady użytkowania, tak? I tych I pękła dokładnie w 700 kg. idealnie. Czyli praktycznie tak samo jak w przypadku statycznym, ale to jest, proszę zauważyć, 2,5-krotnie więcej niż deska pozornie tania. Panie profesorze, cóż mogę powiedzieć? No, faworyt jest ewidentnie jeden. Dzięki Panu i Pańskiej wiedzy i doświadczeniu wiem, co dokładnie kupić. Także mogę tylko jeszcze raz podziękować za poświęcony Bardzo czas. dziękuję. Życzę udanego remontu i przede wszystkim długoletniej eksploatacji tarasu. Jestem pewien, że taras wykonany z tych desek przetrwa wiele pięknych chwil. Bardzo pięknie dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziś, wybierając materiały do budowy czy remontu, mamy ogromny wybór. Półki sklepowe czy internet pełne są produktów, które różnią się ceną, kolorami i firmami, ale przede wszystkim budową i wykonaniem. Testy mówiły same za siebie. Decydując się na wybór polskiego producenta Prodek, masz pewność, że kupujesz deskę tarasową, która będzie Ci służyła przez długie lata, a więc oszczędzasz na kolejnym remoncie. Ale oczywiście wybór należy do Ciebie. I pamiętaj, oszczędnych ludzi nie stać na najtańsze rozwiązania.